Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję i krótko przetestuję nową frezarkę bezprzewodową Parkside serii X12 V-Team. Zapraszam na film. Frezarka ta niedawno pojawiła się na rynku i siłą rzeczy trudno o opinię po dłuższym czasie użytkowania. Na prośbę jednak wielu widzów zdecydowałem się w tym krótkim materiale podzielić się pierwszymi wrażeniami z pracy tym narzędziem. Frezarka przychodzi do nas w walizce opakowanej kartonem, w tym przypadku znajdujemy na nim informację o tym, że jest to wersja bez akumulatora i ładowarki. Widzimy też informację, że należy ona do systemu X12 V-Team, a na piktogramach odnaleźć możemy inne urządzenia współpracujące z tymi samymi akumulatorami. Jako najbardziej kluczowy parametr pracy tej frezarki producent wskazuje prędkość obrotową wynoszącą 19,5 tysiąca obrotów na minutę. Jest to szybkość około 1,5 raza większa niż w przypadku bardzo do niej podobnej frezarki Bosch GKF 12V8. Od góry zaś widzimy informacje o dodatkowych akcesoriach, które są zawarte w zestawie, a z tyłu garść podstawowych informacji oraz przykładowe zdjęcia z pracy tym narzędziem. Zobaczmy, co jest w środku. Po otwarciu typowej dla Parkside'a walizki znajdujemy instrukcję, samo narzędzie, klucz do zmiany frezów, prowadnicę równoległą, która sprawia bardzo złe wrażenie. Jest też złączka do odkurzacza, do której idealnie pasuje rura od mojego Kershera WD-3P. Mamy też zestaw widocznych tutaj 6 frezów o średnicy trzpienia 8 mm. Warto jednak dodać, że z frezarką można stosować również frezy o średnicy trzpienia 6 mm. I właśnie w tym celu znajduje się w widocznym pudełku druga tuleja zaciskowa. W walizce jest też miejsce na ładowarkę oraz akumulator. Przyjrzyjmy się teraz budowie samej frezarki. Ma ona 19 cm wysokości, a jej stopa ma wymiary 15 cm długości na 7,8 cm szerokości. Bez akumulatora urządzenie waży około 1,1 kg. Jak już wspomniałem, frezarka bardzo przypomina Boscha GKF 12V8. Na górze montujemy baterię ustawioną poziomą w odróżnieniu do wspomnianego Boscha, gdzie gniazdo na akumulator jest zorientowane prawie pionowo. Po jednej stronie pod baterią mamy przełącznik dwupozycyjny uruchamiający frezarkę, a tuż obok niego 3-stopniowy wskaźnik naładowania baterii, który pozostaje zapalony przez cały czas w trakcie pracy. Dużą zaletą jest ergonomia obudowy i odpowiednie jej ogumowanie, które producent nazywa powłoką soft grip. Frezarkę można w miarę wygodnie i pewnie chwycić jedną ręką, chociaż mi troszeczkę przeszkadzało pokrętło blokady głębokości frezowania. Stosując taki chwyt, osoby praworęczne znajdą włącznik zasilania pod kciukiem. Mimo wszystko nie jest on na tyle wygodnie umieszczony, aby łatwo się go przełączało, gdy operuje się jedną ręką. Oczywiście drugą dłoń możemy dołożyć od góry, nad baterią lub z boku. Możemy też na przykład próbować trzymać urządzenie po bokach. Ważne tylko, byśmy nie opuścili palców zbyt nisko, tak aby przez przypadek nie dostały się one w przestrzeń przy wrzecionie. Zamontowanie akumulatora 4Ah może troszkę zmniejszyć wygodę ułożenia drugiej dłoni, zwłaszcza gdybyśmy chcieli trzymać nią urządzenie również od boku. Wrzeciona umieszczona jest centralnie na środku stopy. Wydaje się to intuicyjne, ale to właśnie to m.in. odróżnia tę frezarkę od wspomnianego Boscha. Do regulacji głębokości frezowania służą 4 elementy. Po pierwsze przycisk ułożony z boku obudowy, pozwalający na zgrubne ustawienie głębokości. Z kolei po drugiej stronie mamy pokrętło, które blokuje docelowo ustawioną głębokość. Aby móc wyregulować frezarkę, musimy je odkręcić. Wówczas przytrzymując wspomniany przycisk możemy obniżyć frezarkę na interesującą nas wysokość. Mechanizm jednak chodzi dosyć opornie. Jednak poniżej przycisku na stopce odnajdujemy czerwone pokrętło, które pozwala na regulację precyzyjną. Każdy jego obrót opuszcza lub podnosi urządzenie o 1 mm.
Regulację precyzyjną możemy z kolei zablokować, wykorzystując małą śrubę wkręcaną od strony stopy. Gdy już ustawiliśmy właściwą głębokość frezowania, blokujemy ją czerwonym pokrętłem, o którym wspomniałem przed chwilą. Mechanizm ten wydaje się być identyczny jak w 12V bezprzewodowej frezarce Bosch. W wyposażeniu znajdujemy również przystawkę do odkurzacza. Aby ją założyć, frezarka musi być uniesiona maksymalnie do góry i nie możemy mieć na niej założonego frezu. Adapter możemy ustawić po jednej lub po drugiej stronie stopy, w zależności jak będzie nam wygodniej pracować. Mamy też prowadnicę równoległą, która w zamierzeniu producenta ma ułatwiać frezowanie rowków. Aby ją zamocować, należy wsunąć ją w stopę i zablokować dwoma niewielkimi czerwonymi pokrętłami. Załóżmy teraz frez. Ponieważ jest dużo niepochlebnych opinii o frezach marki Parkside, to aby sprawdzić narzędzie, posłużę się frezami Boscha. Instalacja sprzętu jest prosta i intuicyjna. Z boku po środku mamy czerwony przycisk blokujący wrzeciono. Po wsunięciu frezu najlepiej dokręcić nakrętkę z wykorzystaniem załączonego klucza. Frez we wrzecionie trzyma się pewnie i stabilnie. Dokonuję teraz ustawienia głębokości i mogę rozpoczynać test. Na początek frez do zaokrąglania krawędzi i kantówka sosnowa na długości około 20 cm. Najpierw bez odkurzacza. A następnie z podłączonym odkurzaczem. Widać, że wióry są dobrze odciągane. Pierwsze wrażenia z pracy są zaskakująco dobre. Frezuje się naprawdę łatwo, szybko i przyjemnie. Narzędzie prowadzi się prosto, choć jeszcze troszkę czasu minie, zanim znajdę dla siebie najwygodniejszy chwyt. Do efektu frezowania nie mogę mieć zastrzeżeń. Teraz w ramach przygotowywanego przeze mnie projektu potrzebowałem wyfrezować krawędzie deski jesionowej o wymiarach około 20×40 cm. Z góry troszkę głębiej, żeby były mocniej zaokrąglone, od spodu płyciej. Efekt znowuż jest bardzo zadowalający, choć tym razem w dwóch miejscach delikatnie przepaliłem drewno.
co akurat było moją winą. Na koniec próba zrobienia wpustu w kantówce sosnowej. W instrukcji jest jasne zalecenie, aby w pełnym materiale nie frezować rowków głębszych niż 2 mm. I rzeczywiście przy próbie wykonania rowka frezem o szerokości 8 mm na głębokości 5 mm frezarka ledwo daje radę. Ale przy ustawionej zalecanej głębokości praca narzędziem nie sprawia najmniejszego problemu. Jedyne co, to możemy mieć zastrzeżenia do prowadnicy, która łatwo się wygina. Podsumowując, moje pierwsze wrażenia z pracy frezarką są zaskakująco dobre. Przyzwoite frezy Boscha pozwoliły bez problemu wykonać zadania, do których narzędzie jest przeznaczone. Co ważne, w trakcie tych testów stan naładowania 2Ah baterii nie spadł nawet o 1 kreskę i wskaźnik cały czas pokazywał całkowicie naładowany akumulator. Na plus w mojej ocenie dobra ergonomia. Mamy dużo swobody, jeśli chodzi o wygodne ułożenie dłoni w trakcie pracy. Natomiast pod ręką trzymaną na baterii czuć wyraźnie drganie. Regulacja głębokości jest akceptowalna jak na frezarkę krawędziową i mimo wszystko dobrze, że jest możliwość podłączenia odciągu. Na razie mogę to narzędzie spokojnie polecić, zwłaszcza w takiej cenie. Jak się będzie spisywać, przekonam się z czasem. Być może wówczas właściwe będzie uzupełnienie tego materiału o odpowiedni suplement.